Kompletnie Nieznany, czyli teoretycznie biografia Boba Dylana, to nie jest film o Bobie Dylanie. Nie, w żaden sposób. Tak w ogóle zastanawiałem się, jak oni to potraktują. Czy pójdą w kierunku, powiedzmy, Bohemian Rhapsody, kiedy dostaliśmy tak naprawdę od początku, jak zespół się formował aż do występu na Live Aid, nomen omen organizowany przez Boba Dylana, czy jednak inaczej do tego podejdą, czy jednak będą stwierdzili, ok, nie będziemy aż tak dużo pokazać, pokażemy tylko powiedzmy 10 lat, czy tam wybierzemy najciekawsze momenty. Tutaj poznajemy Boba Dylana w 1961 roku, kiedy jest, tak, jak się możesz łatwo domyśleć, kompletnie nieznany. No i dostajemy 4 lata. 4 lata z jego życia i tak się zastanawiałem, ok, w porządku, może być 4 lata, może nie pójdą nomen omen tropem po raz wtóry powiem Bohemian Rhapsody, kiedy reżyser stwierdził, że chyba zrobimy drugą część, bo to rzeczywiście się świetnie zażarło. No, Joker też świetnie zażarł, wiadomo jak było później, ale może rzeczywiście tak być. I tutaj dostajemy wycinek zaledwie 4-5 lat tak naprawdę, bo od 61 bodajże do 65, do tego tak słynnego Newport Folk Festival, oczywiście bardzo znanego, no już z kart historii. No i stwierdzimy, ok, no trudno darmo, zobaczymy. I skoro mamy film o Bobie Dylanie, czyli w facecie, no jednym z największych pieśniarzy, w końcu też tekściarzy, no bo wiadomo, literacka nagroda Nobla, której, jak to ładnie nam napisy końcowe mówią, nie odebrał, bo w ogóle co go to obchodzi, artyzm, muzyka, tylko i wyłącznie, no to stwierdziłem, ok, no to będzie fajnie, to rzeczywiście będzie bardzo dużo muzyce, no bo musi być siłą rzeczy. No i nie. Dostajemy tutaj jakiegoś chopa, który tak naprawdę jest, no oczywiście w roli tytułowej, w roli głównej, Timothée Chalamet, który albo czasami jest po prostu bucem, który chodzi z gitarą i to wszystko, albo gdzieś tam próbuje poderwać jakąś kolejną dziewczynę, albo coś tam tworzy, jakąś piosenkę. No i właśnie mam żal do tych piosenek, bo o ile one się tutaj pojawiają, jak najbardziej one się tutaj pojawiają, ale tylko tak naprawdę w jednym, może dwóch aspektach mamy powiedziane, o ta piosenka powstała dlatego i dlatego i dlatego i no te wszystkie hity, które znamy oczywiście Boba Dylana, like Rolling Stone czy Blown in the Wind, one gdzieś tam się pojawiają przez 3 sekundy i to wszystko, wiesz, i tego mi właśnie bardzo brakuje. Jeżeli chodzi o fabułę, no to mamy jego drogę do sławy, tak, aż do momentu, kiedy to Bob Dylan przeszedł na elektryczność, bo on zaczyna oczywiście jako muzyk folk i on właśnie od tego się wszystko zaczęło, od tego rzeczywiście był cały ambaras, że no popatrz, tutaj się pojawił facet, który gra folk i ludzie go kochają i ludzie rzeczywiście go uwielbiają. Wydaje mi się, że ten film bardzo śpieszy. Chyba sam reżyser James Mangold nie bardzo wiedział, co chce pokazać. Czy chce się skupić tylko i wyłącznie na muzyce, na artyście Dylanie, czy na jego związku z kobietami, liczba mnoga oczywiście, czy może na jego relacji z jego kolegą, Peterem Seagrassem, genialny Edward Norton, chyba zresztą jak zawsze, trochę w cieniu tutaj, ale jest dobrze, czy może na tym, jak on przechodzi w elektryczność. Nie za bardzo chyba reżyser wiedział, w którą stronę chce pójść i tak to jest, że rzeczywiście, to jest akurat domena polskiej telewizji, że czasami mówią, zrobisz film kinowy, ale potem zrobisz z tego serial. I dostaniemy takie wyrywki i trochę, muszę przyznać, ten film fabularnie kuleje. On bardzo skacze, co jest dla mnie, to jest mi bardzo nie na rękę. Ta gwara chyba, tak, z Białegostoku, troszeczkę zapamiętałem. Nie jest mi to na rękę rzeczywiście, że ten film tak skacze. Wyrywkowo to naprawdę traktuje ludzi i jedynie, no oczywiście, że tak, no jest tutaj Bob Dylan postacią kluczową, ale mi się wydaje, że delikatnie mówiąc jest go za dużo i nie w takim aspekcie, jak powinien. Bo to, że film oczywiście pewne rzeczy ominął, pewne rzeczy dodał, pewnych rzeczy nie dopowiedział, no to jest, jak mawia kabaret, oczywista oczywistość. William Wallace w Walecznym Sercu też wiemy oczywiście, że nie był taki jak Mel Gibson, był dużo młodszy, nie był takim miłym facetem. W Pięknym umyśle postać grana przez Russella Crowe'a też nie było tak cudownie, rozstał się z żoną i tak dalej, można było tak mnożyć oczywiście i dodawać. Ale tutaj tego jest bardzo dużo. No oczywiście oprócz takich głupot, że na przykład jest wymieniana w stacji radiowej jest wymieniane NFC East. No okej, w porządku, no pojawiło się. No nic, ale tak naprawdę to dopiero powstało w latach 70., czyli powiedzmy 5 tam 6 lat wcześniej. Tutaj jest jedna taka bardzo ważna scena, ważna wymiana zdań. Judaszu, nie wierzę ci, graj głośno. Tak, tutaj rzeczywiście miała się pojawić. Okazało się, że no nie pojawiła się tutaj, tylko jakiś czas później w Wielkiej Brytanii na koncercie w Manchesterze.
Tak samo piosenki zostały ocenzurowane, uwierzysz to? Słuchaj tego, robią biografię Boba Dylana, jednego z największych muzyków świata, nie to, że Ameryki, ale świata, i ocenzurowali mu piosenki. Ponieważ jest tylko jedna, która tak naprawdę pojawia się w całości. Jest to utwór Masters of War, wykonywana przez Boba Dylana w kawiarni Greenwich Village. Oczywiście ciekawostki z IMDb. No i tutaj miało być rzeczywiście wszystko, ale ominięto 2 wersy, ponieważ, no i pewnie algorytm się będzie o to burzył, pojawiają się w tych wersach takie rzeczy, jak jeden z nich porównuje przywódców wojennych do Judasza, a drugi z wersem Jezus nigdy nie wybaczy tego, co robisz. No i widzisz, są te dwa słowa, no i tutaj już jest problem, żeby nie urazić tych czy tamtych. Cholerna poprawność polityczna w Ameryce i to rzeczywiście jest już słabe. Tak samo sam finalny koncert, tak, no bo Bob Dylan przyjeżdża na ten koncert folkowy, no i nagle zaczyna grać, no umówmy się, powiedzmy rock'n'rolla, no albo powiedzmy muzykę elektryczną. I to jest taki kasus, oczywiście zachowanie wszelkich proporcji. Jak gdyby, wiesz, jest Sylwester Marzeń z TVP, kultura, rozrywka, jak zwał, tak zwał, no i wjeżdża Zenek Martyniuk, tylko zamiast przez twe oczy zielone, nagle on stwierdza, okej, no to ja pojadę, będzie death metal jak Behemoth i będę jechał. Publiczność patrzy, stary, ale my nie tego oczekiwaliśmy. I na tym się właśnie film opiera, to właśnie ostatni finałowy akt. Tylko, że tutaj znowuż mamy delikatne niedopowiedzenie. Nie ma na przykład powiedzianego tutaj, że dzień wcześniej na tymże właśnie koncercie Bob Dylan wraz z zespołem wykonał pełen koncert akustyczny, oczywiście folkowej muzyki, jak najbardziej. Nie ma też przedstawionego tego, że no, ludzie bardzo się nie podobało, że on właśnie zaczął grać elektrycznie, ale to nie był jego wybór do końca, to nie była jego wizja artystyczna, bo się okazało, że tam były problemy z dźwiękiem, w ogóle były różnego rodzaju rzeczy. To są oczywiście na podstawie książki Paula Murphy'ego Bob Dylan The Concert of the 60s. Wskazuje on, że Bob Dylan zagrał pełen akustyczny set na festiwalu poprzedniego dnia, oczywiście, że tak. Ponadto pomimo popołudniowej próby dźwięku, kiedy zespół zaczął z Dylanem, weszli w zły rytm. Po prostu nie było odsłuchów, nie byli zgrani i tak dalej, więc publiczność nie słyszała dobrze brzmienia, co spowodowało, że Dylan pośpiesznie zmienił zespół pod koniec pierwszej piosenki, zdejmując klawiszowca puszczającego na bas i tak dalej, to rzeczywiście jest. I ostatecznie Dylan i zespół mieli zaplanowane, przećwiczone tylko 3 piosenki, więc gniew tłumu wzrósł ponownie, gdy Gwiazda Wieczoru upuściła scenę po zaledwie 11 minutach. No i oczywiście tutaj dodatkowo elektryki musieli podłączać, bo nie było słychać prądu, coś tam, no, nie mogło nie być prądu, bo rzeczywiście, ale to nie był wybór artystyczny Dylana, tak do końca, ta muzyka elektryczna. A tutaj to jest przedstawienie, że on jest tylko i wyłącznie wizjonerem, wiesz, jego nic nie interesuje. Tutaj chcą, żeby gdzieś tam poszedł na jakiejś imprezie, się pokazał z ambasadorem, załóżmy. Nie, bo ja, muzyka tylko i wyłącznie. Tutaj jakaś dziewczyna mówi im, stary, ale ja cię kocham, ale w ogóle o co chodzi? Nie, dziękuję bardzo. Tutaj mu facet mówi, który go wypromował, który rzeczywiście organizuje ten festiwal folkowy od dawna. Mówi mu, słuchaj stary, przyjdź, nagraj, ale koncert folkowy, bo ludzie chcą muzyki folkowej. Oni nie chcą rock'n'rolla, oni nie chcą reggae, oni nie chcą rapu, oni nawet nie chcą słuchać disco polo. Zrób to dla mnie, ale bo dla mnie jest bezkompromisowy. I to jest wielki zarzut do tego filmu, wiesz? Że tak naprawdę potraktowano nas bardzo wybiorczo i na dodatek poprzekręcano te fakty, co mi się niespecjalnie podoba, bo ja akurat w momencie już oglądania filmu, tak akurat rzeczywiście mam, lubię sobie posprawdzać. Stwierdziłem, po filmie sobie posprawdzam te rzeczywiście detale i tak to jest. I to akurat jest wielki minus tego filmu. Jeżeli chodzi o aktorstwo, mówiłem wcześniej oczywiście, że tak, jak najbardziej. Pojawia się Edward Norton, który jest genialny. On w ogóle zmienia się, to jest kameleon, bo nieważne, czy w tym momencie mówimy, że to jest lęk pierwotny, czy chociażby Hulk, on zawsze jest tą postacią i tutaj jest również. Naprawdę ta jego przemiana z miłego faceta, który tam coś próbuje, zmienia aż do furiata w pewnej scenie. Rzeczywiście jest świetna, jest cudowna. Oczywiście jest Monica Barbaro, Boyd Holbrook, jest kilka innych rzeczy. Ważne, bo to jest odnośnie aktorstwa oraz muzyki, Timothée Chalamet, Edward Norton, Monica Barbaro i Boyd Holbrook sami śpiewali w filmie. To akurat tak naprawdę na początku można się zorientować i nawet nie najgorzej to rzeczywiście wygląda. Zastanawiam się nad Timothée Chalametem, bo powiem tak, tutaj będzie nominacja do Oscara. Tutaj nie ma dwóch zdań, bo oczywiście nie dość, że teraz Timothée Chalamet jest na fali, to jeszcze Bob Dylan. Rozumiesz dokładnie o co chodzi, więc tutaj będzie, ale oglądam na początku i nie ma Timothée Chalameta. On zniknął, pojawił się Bob Dylan. Miałem takie wrażenie,
ale jest kilka scen, właściwie więcej niż kilka scen, ale kiedy Chalamet ociera się, może się ociera, ale ociera się o pastisz, o parodię, wiesz, jest taka cienka linia i kilka razy wydaje mi się, że może nawet ją przekroczył i powiem w ten sposób, tak jak powiedzmy, dlatego się cieszę, że nie nagrałem tej recenzji na gorąco, bo pewnie na gorąco, czyli zaraz po obejrzeniu filmu bym peany wyśpiewał, jak to rzeczywiście jest cudowne, a tak to, wiesz, prześpisz się z filmem, zastanowisz się i powiesz, okej, jednak nie jest tak cudowny. Będzie nominacja do Oscara, bo dobrze wiadomo, że przecież już od lat 90., kiedy to Miramax się wmieszało w Hollywood, Oscary nie są przyznawane najlepszym filmom, tylko tym najbardziej rozreklamowanym, więc rzeczywiście tak to wygląda. I muzyki mi w tym filmie zabrakło, bo tak, jak już mówiłem wcześniej, jest piosenka, pojawia się raz czy dwa i chciałbym, żeby tych piosenek było dużo więcej. No ja wiem, że ktoś mi powie, stary, ale ten film i tak już ma ponad 2 godziny i tak jest bardzo, bardzo długi. No tak, rzeczywiście bardzo długi, ale to może trzeba było z kilku rzeczy zrezygnować. Wiesz, jest dużo rzeczy, takie puzzle, troszeczkę niektóre są powlepiane na siłę, a może powiedzmy z jednej imprezy u ambasadora na przykład zrezygnować. Czy tam powiedzmy z tej imprezy, kiedy on tam wchodzi do baru irlandzkiego. Czy wiesz, cokolwiek można było zrobić pewne rzeczy i może to byłoby bardziej koherentne, bardziej fajne, wiesz? I tak się zastanawiałem, bo miałem temu filmowi dać bardzo dobrą ocenę i tak kiedy zacząłem się przygotowywać do tej recenzji, to tak stwierdziłem, no to jednak rzeczywiście nie będzie bardzo dobra ocena. 8 na 10 to już nie będzie. A w tym momencie wydaje mi się, że to będzie dużo niższa ocena. Pozytywna cały czas, więc film można zobaczyć, chociażby z tego względu, że jest o Bobie Dylanie. Nie podoba mi się również zakończenie, kiedy to tak naprawdę, no, jako napisy dostajemy informację, że tak, później Bob Dylan wydał płytę i ona zmieniła wszechświat, po prostu Thanosa już nie było, że rzeczywiście dostał literacką Nagrodę Nobla, ale jej w ogóle nie odebrał, bo to jest artyzm, tylko i wyłącznie artyzm. I szkoda, że tego nam nie pokazano, wiesz? Są biografie, które udowadniają, że mimo, że są przekręcone fakty, jak już mówiłem wcześniej, mimo, że pewne rzeczy traktują wybiórczo, da się zrobić ciekawy film biograficzny. Bohemian Rhapsody, czy chociażby Ray z Jamie Foxxem, oczywiście o Rayu Charlesie, są tego dobrym przykładem. Pewnie, że tak. Film o Ryśku Rillu jak najbardziej skazany na bluesa. Czy Bogowie, nomen omen znowuż z genialnym kotem, tak? Jak najbardziej kotem w roli profesora religii. Pokazują, że można to wszystko fajnie zrobić, fajnie ująć. Nie musi to być 2,5-godzinna epopeja, a domyślam się, że pewnie było jeszcze więcej. I można ten film w ciekawy sposób ukazać. Jeżeli tak myślisz, że ta recenzja jest ciekawa, udostępnij ją na swoich mediach społecznościowych, niech się niesie, niech ludzie oglądają, ale w tym filmie jest jak dla mnie za mało Boba Dylana. Bo to nie jest film o nim, tylko o jakimś chłopaku, równie dobrze to mógł się nazywać Kazik Kowalski, który sobie przyjeżdża z gitarą do miasta i nagle jest we właściwym miejscu o właściwej porze i tyle. I potem on nagle staje się bucem, staje się niemiłym facetem, który udaje, że jest tak naprawdę, tak jest odbierany w filmie. Nie mówię tutaj oczywiście o Bobie Dylanie, który udaje, że jest tylko i wyłącznie artyzm, a reżyser przedstawia nam go jako ćwoka. Więc nie jest to kino genialne, będzie to kino Oscarowe? Niekoniecznie. Wydaje mi się, że będą nominacje do Oscarów. Zresztą akurat specjalnie wrzucę ten film na listę, specjalnie oczywiście utworzoną na potrzeby takich filmów, bo aktorsko jest ok, fabularnie jest słabo, muzycznie jest też ok, więc gdzieś tam powiedzmy, to jest taki film, że obejrzałem, dziękuję bardzo. Jak zapytasz mnie za pół roku, a co myślisz o tym filmie, czego pamiętasz, czy będzie kompletnie nieznany, całkowicie nieznany? Tak, zgadza się, ten film jest dla mnie już w tym momencie kompletnie nieznany. Więc rzeczywiście pozycja obowiązkowa, pewnie, że tak, dla wszystkich fanów Boba Dylana czy Timothy Chalameta, a dla osób, które chcą zobaczyć dobrą biografię, dobry dramat, dobry film muzyczny, no niekoniecznie, nie tędy droga, ale co jest bardzo ważne, pewnie, że tak, dobrych filmów tutaj na tej liście jest całe mnóstwo, obejrzyj, bo warto.